Witam wszystkich i zapraszam na podsumowanie sprzętowe po Appalachian Trail z elementami podsumowania Aotearoa, ponieważ większość tych wszystkich rzeczy miałam też ze sobą w Nowej Zelandii. Zacznę od Wielkiej Trójki, czyli rzeczy, które zazwyczaj są w plecaku najcięższe. Pierwszy jest sam plecak. To Zipax Arc Blast, zakupione w 2014 roku z myślą o Aotearoa. Jeszcze się trzymam, ma już za sobą jakieś 7000 km. W Nowej Zelandii się dosyć zaczął rozpadać. Kuben to jest laminat dynewy z mylarem i w związku z tym, że jest zlaminowany, lubi się rozlaminowywać. Tak właśnie się stało, takie nitki się zaczęły wysnuwać. Potem odesłałam go do naprawy, do Stanów. Dostałam go z powrotem podklejonego nową warstwą kubenu. No i był prawie że jak nowy, więc zabrałam go ponownie. Sprawdził się znowu znakomicie. Jest to mój ulubiony plecak. Niestety nie robią go już w takiej samej wersji, w jakiej mam go ja. Już nie ma karbonowego stelaża, tylko jest z włókna szklanego. Słyszałam o tym, że ten stelaż ma tendencję do wypadania. Trochę inny jest pas biodrowy, bo jest już zrobiony w całości. Ja mam tylko taki częściowy, złożony z kawałków. Szelki też nie są już całe z kubenu, tylko z takiej siateczki. Wolałam te z kubenu, ale jest ok. Następną rzeczą, która składa się na Wielką Trójkę, jest namiot. Namiot to Mountain Laurel Designs Solomid XL i mała piramida z kubenu rozkładana na kijku trekkingowym z osobną sypialnią z moskitiery, coś co jest nie tak typowe dla minimalistycznych namiotów z kubenu. Był już także na Aotearoa, nadal jest w dobrym stanie. Tam w Nowej Zelandii jeszcze załapał małą dziurę w podłodze, odtąd nic się nie stało. Teraz w Stanach mysz przegryzła moskitierę i to by było na tyle. Namiot miał inny worek, ja uszyłam lżejszy. Teraz się zastanawiam, czy w ogóle worek jest potrzebny. Zobaczy się. Dalej są śledzie. Śledzie do namiotu to aluminiowe. Śledziki wzięte z namiotu Hilleberga. Nigdy jeszcze żaden się nie zgiął. Dużo już mają ze sobą noclegów. Jestem z nich bardzo zadowolona, w przeciwieństwie do takich na przykład szpilek tytanowych, które w ogóle nie trzymają namiotu w gruncie przy jakimś porywistym wietrze. Nie ma szans, podobnie w luźnym gruncie. Z takich rzeczy nie zabieram. Pod namiot jednak podkładam kawałek folii Polycryo. Waży 30 gramów, już nie jest to jakieś wielkie poświęcenie. Osobliwie wytrzymała jak na tak małą wagę. Również wytrzymała już 2 długie dystanse. Nie mam zastrzeżeń. Dalej mamy materac Thermarest Neo RX Lite, też z wymienionym workiem, który sama uszyłam. Na wierzchu mam poduszkę, to jest mój grzech główny biwakowania. Nie umiałam się dotąd jej wyrzec. Poduszka, której Thermarest już nie produkuje, to było siedzisko, ale ja używam tego jako poduszki. 72 gramy, coś ogromnego. Natomiast materacek również już weteran, mam go od 2013 roku. Neo RX Lite, wersja damska, więc krótsza, 1,68 m. Ja mam 1,60 m, więc jest idealnie. W Nowej Zelandii miałam dziurę, ale ją załatałam, odtąd nie ma żadnych kłopotów, tylko taki, że jest już straszliwie brudny i to wewnątrz i zewnątrz. Wewnątrz wyrosło dość sporo takiej czarnej pleśni, która pewnie odrobinę podwyższa mi tutaj wagę tego materaca. No i ostatnia rzecz, czyli śpiwór. Rzecz niezwykle istotna, więc dosyć się przyłożyłam do zaplanowania, jaki ten śpiwór chcę mieć. Śpiwory są 2, ponieważ Appalachian Trail zaczęłam wiosną i groziły mi jeszcze chłody. Chłody były, spadł śnieg, więc cieszyłam się, że mam ciepły śpiwór. Śpiwór, który sama zaprojektowałam, 600 gram puchu.
wykonany przez Robertsa. Dosyć skomplikowana konstrukcja, komory kansetonowe, podwójny zamek, który krótki, taki tylko symboliczny, który ma pomiędzy jednym a drugim izolację. No i ciekawa rzecz, czyli możliwość przymocowania go do materaca. Dzięki temu obracam się w śpiworze, a nie razem ze śpiworem, co w konsekwencji sprawia, że cała rzecz jest cieplejsza. Wzięłam też kominiarkę puchową, w zasadzie nie była mi ona konieczna, bo nie było aż tak zimno. Niemniej jednak parę razy użyłam, później odesłałam. No cóż, fajna rzecz. A kiedy zrobiło się cieplej, wymieniłam w maju śpiwór na lżejszy, podobna konstrukcja, tylko jeszcze trochę szersza i bardziej komfortowa w związku z tym. Też komory kasetonowe, 300 gram puchu, przytwierdzenie do materaca. Oczywiście brak kaptura, bo rzecz jest minimalistyczna. Robię sobie trochę więcej miejsca. Cóż dalej mamy? I teraz może kuchnia, bo mam to pod ręką. Można w ogóle nie gotować, wiele osób tak robi, ale na razie jakoś wciąż mi zależy na tym, żeby zjeść ciepły obiad i zrobić sobie herbatkę, więc gotowałam. Do gotowania służył mi palnik MSR Micro Rocket. Też już ma parę lat, więc właśnie tak się stało, że dokonał żywota tuż po powrocie ze Stanów. Wyrobił mu się gwint. Ale służył mi parę lat i bardzo go lubiłam. Gotował w miarę szybko. Ta osłona przeciwwiatrowa zawsze się już odczepiała. Kiedyś oddałam go na gwarancję do naprawy, został naprawiony. Znowu się to stało. Nie przenoszę go oczywiście w oryginalnym pudełku, tylko w takim kawałku folii bąbelkowej sklejonej srebrną taśmą. Wchodzi do środka, nic się nie telepie. Tak wygodna rzecz. Zapalniczka Big Mini. Łyżka nie spork. Sporki są strasznie niewygodne, nie używajcie ich, nie da się nimi niczego wyskrobać. Długa rączka nie jest potrzebna, bo przecież i tak nie będziemy niczego drążyć. Więc taka mała łyżka tytanowa jest bardzo fajna. Do tego garnek Evernew 900 ml. Cienki tytan. Szybko się gotuje, długo trzyma ciepło. Podziałka, dzióbek, pokrywka razem 100 gram. Wszystkiego można chcieć. Herbatkę parzyłam zawsze w mojej butelce Nalgene. To jest Nalgene on the fly, tylko z wymienioną nakrętką. Oryginalna nakrętka wygląda tak. To jest coś strasznego, co jest bardzo ciężkie i cieknie. Więc zwykła nakrętka Nalgene się sprawdza lepiej. Służy jako termofor. Nie lęgnie się w niej pleśń, ponieważ codziennie nalewam do niej wrzątek. To jest jedną z jej zalet. A oprócz tego miałam też zwykłe plastikowe butelki. Najpierw przyjechałam do Stanów z butelką po mleku polskim, później szukałam butelek na miejscu. Nigdy nie kupuję wody, ani tym bardziej samych butelek, więc biorę to, co akurat znajdę w koszy na śmieci czy coś takiego. Najbardziej popularne są takie smart water butelki. Po prostu są trochę twardsze i mają fajny kształt, który łatwo wchodzi do kieszeni. Nie jest jednak nic niezwykłego. Cóż dalej? Nóż może. Scyzoryk. Malutki Victorinox Classic. Bardzo, bardzo wiele osób uważa go za ideał. Ja również. Ma nóż, nożyczki, pilnik ze śrubokrętem, który czasem używam, żeby dokręcić śrubkę w kijkach, pensetę, bardzo dobrą do drzask i kleszczy oraz wykałaczkę. Kołaczka to może nie jest tak często w użyciu. Latarka, rzecz dosyć ważna, bo prędzej czy później będzie tak, że trzeba będzie trochę podejść w nocy. Mnie się dosyć często zdarzało chodzić w nocy, nigdy nie wyrabiałam się z czasem.
Natomiast nie trzeba tu żadnych halogenów ani mocnych lamp. Jeżeli ścieżka jest widoczna w zupełności, wystarcza taki drobiazg jak Paisley Light. Ona w najlepszym przypadku ma 29 lumenów, ale ja zwykle używam tylko 5 i mi w zupełności wystarcza. Ma czerwone światło, więc jest doskonała do używania, kiedy na biwaku spotkamy jeszcze jakieś inne osoby, żeby im po prostu nie świecić w oczach i nie przeszkadzać. Z pozostałych rzeczy elektronicznych jest aparat Sony RX100, którym właśnie filmuję te prezentacje. Kupiłam go po tym, jak rozbiłam swojego starego Nikona. Na początku myślałam, że będę go trzymać w takiej torebce Zipax, ale potem uznałam, że zwykła folia będzie wystarczająca i zawsze o 5 gramów lżejsza, więc to zostało odesłane. Telefon kupiłam go tuż przed wyjazdem, jest coraz cięższe robią telefony, więc i telefon nie jest najlżejszy, ma prawie 150 gramów. Sony Xperia. Nie mam do niego jakichś większych zastrzeżeń, ja bardzo rzadko używałam telefonu, mogłam go mieć przez cały miesiąc wyłączony. Używałam go głównie do tego, żeby pozyskać Wi-Fi. Ładowarki miałam dwie, ponieważ drugą dostałam z aparatem, a ta ma co prawda 3 wejścia USB, ale nie chciała ładować powerbanku. Mój powerbank to Miller 102, chińszczyzna, ale działa znakomicie. Na jedno ogniwo, ogniw mogę mieć tyle, ile potrzebuję. Zwykle używam 2. Do tego mam aż 3 kable, ponieważ w mieście staram się spędzić jak najmniej czasu i w związku z tym potrzebuję wszystko ładować jednocześnie. I powerbank, i aparat, i telefon. Mam też stickpika na uchwyt na kijek, do którego mogę przytwierdzić aparat. Używam go rzadko, jak pewnie zauważyliście. Może w przyszłości zacznę częściej. I to wszystko w torebce Zipax był. A, jeszcze były słuchawki do telefonu. Pendrive, adapter do małej karty SD wyjętej z aparatu, tak żeby szybko można było to przepiąć i załadować zdjęcia na bloga. Szmatka do okularów, ponieważ noszę okulary, a nie soczewki, wolę okulary. Z pozostałych rzeczy, które musiałam mieć, to był paszport. Niestety wszyscy cudzoziemcy są skazani na jego dźwiganie. Dziennik, który pisałam codziennie wieczorem, długopis oraz ołówek, to wędrowało w torebce strunowej. Miałam też portfel, taki mały Zipax. No i rzecz do nawigacji, czyli przewodnik AWOL 80 Guide 2017 Northbound. Na początku wyszłam na szlak bez niego, bo nie mogłam go kupić, ale nie było to takim wielkim problemem. Ale potem sobie go kupiłam po paru dniach i moim zamiarem było go pociąć i dzięki temu mieć mniej do noszenia, ale jakoś stwierdziłam, że będzie mi żal, jeżeli będę mieć tylko strzępy makulatury i postanowiłam przenieść go te 3500 km na własnym grzbiecie. Jest w całości nadal w bardzo dobrym stanie i mogę sobie wspominać. Apteczka dosyć minimalistyczna, nitka i igła, często potrzebne, magnes, plastry, tabletki na biegunkę. Plastrów nigdy nie użyłam, na szczęście. Mam też trochę papieru toaletowego, staram się używać go jak najmniej i zastępować liśćmi bądź mchem, ale wszelki wypadek trochę jest. Folia na śmieci, rzecz przydatna. Kosmetyczka, w niej mam ręcznik, far lniany, bardzo szybko schnie, nie śmierdzi, brak zastrzeżeń. Kosmetyczne, takie różne drobiazgi. W potrzebie grzebienia mam długie włosy, kawałek mydła, odrobina szamponu. Tutaj też mam antybiotyki, które nie wchodziły mi do apteczki,
One były na wszelki wypadek, nie było mi potrzebne, ale potem jak miałam w Nowej Zelandii anginę, postanowiłam je zabrać. Szczoteczka do zębów, pasta Iona, zatyczki do uszu, gumka do włosów, kubeczek menstruacyjny, polecam wszystkim paniom, i żabki do włosów, jeżeli włosy się zepnie wysoko, to nie jest tak gorąco w kark. Taka filozofia. Przejdźmy teraz do rzeczy, które są po tej stronie. To właściwie jeszcze należy do działu kuchnia, worek na jedzenie. W Stanach należy wieszać jedzenie, żeby je ochronić przed niedźwiedziami, a nie niedźwiedzie przed zjedzeniem naszego jedzenia. Do tego prawie wszyscy używają takich worków Ziploxa z Kubenu. Mój jest rocznik 2014, więc trochę inaczej wyglądają te nowe. One są bardziej kwadratowe, co jest wygodniejsze, ale ten też jest w porządku, tylko że był trochę za mały. Zaczęłam bardzo dużo jeść. Wszyscy właściwie narzekali, że nie mieszczą się w te worki, które są przeznaczone do wieszania, ale dało się po prostu powiesić kolejny worek plastikowy, nie było z tym kłopotu. Do wieszania służyła taka linka. Ta, którą kupiłam, była trochę za cienka. Było trudno to jedzenie na worku podciągnąć na tak cienkiej lince, a poza tym zdaje się, że tak cienka linka rani korę drzew, więc gdybym miała drugi raz zakupić, to byłabym chyba jakąś szerszą. Natomiast aż 50 stóp nie było potrzeba. To jest jakieś 15 metrów. Myślę, że 12 w zupełności wystarczy. Stary mały worek z Kubenu, do którego wkłada się kamień, przerzuca się tą linkę przez gałąź i potem podpina worek. Teraz ubrania. Zacznę może od butów. Rzecz zawsze trochę kontrowersyjna, czyli trampki na długim szlaku. Znakomita większość długodystansowych tu właśnie w takich chodzi i to właśnie w tych Altrach. Altra Long Peak 2 i 5. Teraz wszyscy już mieli raczej trójki, ja się właśnie postarałam o to, żeby mieć 2,5, ponieważ bardziej mi pasowały, były bardziej oddychające i szersze od tych nowych. No cóż, zgodnie z przewidywaniem zużyłam 2 pary. Podeszwa zużyta, tu już dziury takie na wylot. Pod koniec trawersu Adirondacks, czyli już po tych tam ponad chyba 2000 km już były bardzo zdeptane i w pewnym momencie nawet zrobiłam dołek, wpięcie taki, że buty przestały być zero drop, tylko zrobił się drop negatywny. Musiałam właśnie kawałek papieru toaletowego podłożyć. No właśnie, co jest w tych butach fajne, to że są zero drop i że są szerokie w palcach, dlatego wszyscy je tak bardzo lubią, bo są po prostu najbardziej naturalne, anatomiczne i w ten sposób pomagają nam ustrzec się kontuzji. Chyba działa, bo wszyscy je bardzo lubią. Zużyły się najbardziej wkładki. Były już dziurami. Ja mam jakiś taki sposób chodzenia, że zarówno śródpodeszwa, jak i wkładka tak mi się fałduje. To właśnie jest główna przyczyna wymiany butów na nowe. Do butów używa się takich lekkich biegowych stóp tutów. Dirty Girl Gaiters, najbardziej popularne. Ja też ich używam. Bardzo minimalistyczne, z tyłu rzep. Buty mają rzep wbudowany, więc wszystko to się fajnie trzyma. Z przodu haczyk. Oddychają, schną. Wszystko w porządku. Skarpetki. Używam zawsze 2 par skarpetek naraz, więc ma mi to w założeniu, ma mnie to ustrzec przed pęcherzami. Tak też się dzieje. Czasami mam coś takiego, co nazywa się hotspot. Od stałego tarcia skórą w jednym miejscu powstaje takie zaczerwienienie, które potem znika i to jest właściwie wszystko, co mi się zdarzyło. Skarpetki Injinji z palcami i do tego takie krótkie smartule Outdoor Light. Dziurawe już straszliwie. Dojechały do Polski w takim stanie.
ubranie, które miałam na sobie, oczywiście minimalistyczne, zasada jaka zwykle jest wcielana w życie, to ubieranie się warstwami. Pierwsza warstwa rzeczy, w których cały czas chodziłam, to spodenki Arc'teryxa Ossa oraz koszulka Icebreaker Sphere. Ta jeszcze jest w dobrym stanie. Miałam ją też w Nowej Zelandii, to jest miks merino z celulozą, oddycha bardzo dobrze i nadaje się na taką pogodę parną i gorącą najbardziej ze wszystkiego, co dotąd używałam. Spodenki, które miałam w Nowej Zelandii, były trochę fajniejsze, to też były spodenki Arc'teryxa, ale już ich nie produkują. Miały trochę wygodniejszą gumkę w pasie i szybciej schły. No też te nie były złe. Jak wygląda koszulka, która jest już zużyta, mogę Wam pokazać, bo ją przywiozłam na pamiątkę. Jest całkowicie dziurawa we wszystkich miejscach. Takie trofeum mam. Rzucam w bok. Bielizna też z tego samego materiału co koszulka, dwie pary. Majtki są jedyną rzeczą, którą mam podwójną. Je piorę i wieszam na plecaku do wyschnięcia, właściwie płuczę, piorę, bo bez użycia detergentów. Biustonosz sportowy, już też dosyć wystłużony. Śmieszna rzecz jest taka, że właśnie kiedy wróciłam do kraju, przerdzewiałe haftki popękały. To się dzieje od soli, od potu, który się nieustannie wydziela. I tak więc sporem wróciłam do domu. Warstwa do spania to zestaw, który dostałam do testu od Kwarka. Taka pomarańczowa piżama zwana marchewkową. To jest Polartec Power Dry, materiał syntetyczny, dosyć cienki, ale w sumie wystarczający. W przeważającej większości przypadków wystarczał mi do tego, żebym go mogła też używać jako drugiej warstwy przez większość szlaku. Krótki golf, rzecz najbardziej praktyczna. Jeżeli jest zimno, zapinam się po szyję, jeżeli jest gorąco, to się rozpinam. Do tego getry, które zakładam pod spodenki. Jeżeli jest zimno, do spania miałam osobne skarpetki, takie trochę grubsze, Smartwoole Hike Ultra Light. Mam je już dosyć długo, 50 gramów. Cóż jeszcze? Wieczorami trzeba się jakoś ogrzać, jeżeli jest zimno. Przydaje się bardzo kurtka puchowa. Kurtka puchowa jest również produkcji Robertsa i jest mojego pomysłu. To, co ją różni od zwykłych swetrów puchowych, to że ma komory H, czyli nieprzeszywane, a normalne, przestrzenne, malutkie komory wypełnione puchem. Puch oczywiście, tak jak w Piworze, 850, jest go 80 gramów. Producent twierdzi, że powinno być 100, żeby to miało taki prawidłowy loft, ale mi 80 wystarcza i zawsze jest 20 gram mniej. Na Appalachian Trail, podobnie jak na te Araroa, bardzo, bardzo dużo padało. Z doświadczenia już wiedziałam, że właściwie mogę być mokra, nic mi się nie stanie. Jeżeli będę szła, będzie mi ciepło. Wobec tego kupiłam sobie kurtkę, która miała być po prostu bardzo lekka, a niekoniecznie całkowicie wodoodporna. Natomiast Montanę mnie bardzo rozczarowało, bo ta kurtka nie była w ogóle wodoodporna. Za pierwszym razem przemakała zawsze i właściwie była to bardziej wiatrówka niż kurtka przeciwdeszczowa. To jest Montana Minimus, więc jej raczej nie polecam. Do kurtki uszyłam sobie spódniczkę przeciwdeszczową. W Nowej Zelandii miałam spódniczkę zrobioną z worka na śmieci, tym razem trochę bardziej zaawansowana konstrukcja. Synylon na gumce, z tyłu rozporek. Rzecz była bardzo wygodna, świetna wentylacja, nie kosztowała mnie zbyt wiele, bo tylko musiałam kupić ten materiał. Myślę, że będę jej używać nadal. To jest taki cienki synylon, bodajże 20D, więc niezbytnio odporny. Może polecałabym raczej 30 wybrać na coś takiego. Do tego jeszcze była czapka z wełny merino Arc'teryxa. Lubię ją bardzo, mam w różnych kolorach. Do tego daszek Haglofsa to właściwie nie był
początkowo daszek, tylko czapka, bo tego daszka nie dało się już kupić. Obcięłam część czapkową i został mi sam daszek. Ma tylko 10 gram i jest moją ulubioną rzeczą na słońce. Słońce świeciło intensywnie na obu szlakach. W Nowej Zelandii używałam ręcznika, który był jednak szerszy od tego, który miałam w Stanach, więc miałam na początku kłopot, ale jak to mówią na szlaku, szlak da ci to, czego potrzebujesz, i znalazłam niedbawem chustkę bawełnianą, która mi potem wiernie służyła. Rzeczy, które tu mam, to były rzeczy letnie, natomiast jak już mówiłam, zaczynałam zimą. Jak już wspominałam, że zaczynałam szlak wiosną, więc miałam jeszcze trochę warunków zimowych i takich wczesnowiosennych, trochę chłodu. Dlatego miałam cały zestaw rzeczy, które miały mi służyć w trudniejszych warunkach pogodowych. Do czego należą łapawice, które sobie sama uszyłam. To jest ten sam Synylon, co w spódniczce przeciwdeszczowej. Projekt pewnie jest jeszcze do dopracowania, ale spełniały swoje zadanie, mają podklejone szwy. Nie były jednak takie całkiem wodoodporne, bo ten Synylon trochę stracił tą warstwę silikonizowaną i przez nią woda się przedostawała, ale przed wiatrem chroniły i w zupełności wystarczały. Do nich używałam takich rękawiczek z cienkiego power stretchu, Arc'teryx. Na deszcz miałam też spodnie na początek, ponieważ nie chciałam jakoś brodzić w śniegu gołymi nogami. To są spodnie firmy Astucas z Hiszpanii, zrobione z kubenu, z membraną Event. Myślałam, że się prędko rozpadną, ale na razie nie mają żadnych dziur, więc jestem z nich bardzo zadowolona i mam nadzieję, że jeszcze ich będę używać. Do spania zamiast tego Power Dry miałam coś grubszego, czyli Power Stretch, getry i bluzę z krótkim zamkiem jak zwykle. To jest też Arc'teryx. I do tego wszystkiego była jeszcze wiatrówka, którą dostałam do testów od Robertsa z materiału Toraja, materiału przeznaczonego na śpiwory, i jak to w takich materiałach bywa, i oddychalność nie była najlepsza, natomiast miał on świetny DWR, fajnie chronił przed jakąś żarką. No ale stwierdziłam, że dwie kurtki nie są mi potrzebne i właśnie kiedy nadeszły już cieplejsze dni, miałam tylko tą przeciwdeszczową. W porównaniu z Nową Zelandią różni się jeszcze właśnie, ani nie miałam tego Power Stretchu, ani Power Dry, tylko miałam wełnę merino. To właśnie ona jest tutaj zielona. To było merino o gramaturze 200 gram Bergansa. Właściwie było z nim wszystko w porządku, tylko zawsze bałam się je zamoczyć i moja kurtka również nie była wodoodporna, więc postanowiłam, że wolę coś, co będzie szybciej schło, a także coś, co będzie posiadało ten krótki zamek. Więc dlatego w tym roku postawiłam na syntetyki. Miałam też oczywiście kijki trekkingowe, leki Corklight, one służą mi jeszcze właśnie od Nowej Zelandii. Rzeczą, którą musiałam wymienić, były groty. Oryginalne groty były bardzo wytrzymałe, wymieniłam je po 6000 km, co nastąpiło w Virginii. Wymieniono mi je za darmo, to było fajną rzeczą i wytrzymały do końca. Dopiero na long trail, kiedy szłam do Kanady, się odłamały. Z tego wnioskuję, że te groty wymienne nie są tak mocne jak te oryginalne. Teraz jestem właśnie grotów pozbawiona. Mimo to uważam, że leki to jest najlepszy wybór, zwłaszcza jeżeli ktoś wybiera się do Stanów, ponieważ tam jest znakomity serwis leki w przeciwieństwie do Black Diamonda. A do plecaka przynależy jeszcze pokrowiec przeciwdeszczowy. Lipax jest w założeniu wodoodporny, on przez długi czas wodoodporny był, ale wskutek tego rozlaminowania zaczął puszczać trochę wody.
Miałam zamiar to zignorować, ale na szlaku znalazłam znowu fajkę pokrowiec przeciwdeszczowy, właśnie przeznaczony do tego plecaka. On jest 60-litrowy. Ten pokrowiec jest wystarczająco duży, żeby tą 40-litrową komorę zasłonić. Ten 10 jest w siatkowej kieszeni, a po 2,5 w kieszeniach bocznych. Więc przydał mi się ten pokrowiec, z przyjemnością go używałam. Mam do dziś. Są jeszcze rzeczy, które używam, żeby utrzymać się w dobrej formie. Do nich należą stabilizatory na kolana. Właściwie nie poprawiają mojej formy, tylko nadrabiają, chronią mnie przed bólem kolan. Noszę je zawsze, nosić je muszę. Są wykonane z neoprenu, więc niezbyt dobrze schną, ale innych nie ma. Mam też piłeczkę golfową, której używam do masażu, ściślej rzecz biorąc do rozgniatania takich połączeń między mięśniami. Rzecz bardzo przydatna. A do kików używam też rękawiczek zwykłych rowerowych. One chronią przed pęcherzami, a także troszkę przed zimnem. Chronią przed promieniowaniem UV, czego miałam okazję doświadczyć w Nowej Zelandii. Miałam opalone tylko końce palców. I to chyba już jest naprawdę wszystko. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, może przydatnego. Dzięki, do zobaczenia.